Witam. Lamy 2000. Od dłuższego czasu przymierzałem się do zakupu tego pióra, które obecne na rynku jest od 1966 roku. Zaprojektował je Gerd Müller, a jak tutaj widać, dostała nagrodę Red Dot za projekt. Ten projekt oczywiście jest rewelacyjny. Za chwilę go zobaczymy z bliska, ale teraz przyjrzyjmy się, jak to pióro dostałem w takim opakowaniu. Nie wiem, czy w takim bywało zawsze sprzedawane, ja je w takim kupiłem. Pióro dotarło do mnie prawie nieużywane, jest chyba produkowane do tej pory, bo znajduje się ciągle w katalogu firmy Lamy, także można je jeszcze kupić bez problemu. Ten materiał to makrolon, tworzywo sztuczne. Tutaj jak widać na górze polerowano na połysk, reszta matowa, a właściwie nie taka matowa, taka struktura, którą z bliska będzie można zupełnie dokładnie zobaczyć. Klips jest też bardzo prosty w kształcie. Do obłych kształtów może się wydawać, korpusu nie pasuje, ale jak najbardziej moim zdaniem jest to przemyślany i ciekawy projekt. Ponadczasowy, jeśli tak można powiedzieć. Zupełnie się nie zestarzał i ciągle wygląda bardzo dobrze. Tu jeszcze raz góra tego klipsa, on się tak pod naciskiem chowa, to za chwilę pokażę, ale przejdźmy teraz na drugi koniec. Tu taka mała kropeczka, która jakby podkreśla kolor czerń, tą czerń korpusu. I właśnie na zbliżeniu widzimy, że ten materiał jest jakby taki niegładki, ale polerowany nie do końca wzdłuż korpusu, więc ma takie charakterystyczne kreseczki. Tutaj bardzo niewielkie i bardzo nie rzucające się o logo firmy Lamy. Rzadko widzi się aż tak ukryte logo firmy. No i przyjrzyjmy się jeszcze na chwilę sekcji, która jest metalowa, a metal jest tak samo przygotowany jak korpus, też w taki deseń paskowany, jakby można było powiedzieć. Tutaj widzimy wystający z jednej strony jeden taki element metalowy i z drugiej to jest mocowanie skówki. Natomiast poniżej widzimy okienko podglądu, tutaj zaciemnione, bo w środku już jest atrament. Rozmiar tego pióra bez założonej z tyłu skówki jest tak dopasowany, że myślę, że nawet przy dużej dłoni to pióro świetnie się układa, a te dwa wystające elementy zupełnie nie przeszkadzają. Obawiałem się, że mogą drapać w palec albo kłuć, ale tutaj próbuję nawet mocno naciskać. One są w tak minimalnym stopniu wysunięte, że praktycznie nie przeszkadzają przy uchwycie, nawet jeśli się za nie trzyma. Skówka założona z tyłu trzyma się w miarę dobrze, ale nie wiem, jak częste jej zakładanie i zdejmowanie może ten makrolon porysować. Ja w każdym razie będę pisał bez założonej skówki z tyłu, zupełnie ona nie jest potrzebna do tego. Zobaczmy jeszcze raz z bliska tutaj pióro w momencie, w którym nie było napełnione atramentem. Teraz je rozkręcę, żebyśmy mogli sobie zobaczyć, jak to w środku pióro wygląda. Tu jest właśnie ten element metalowy, który trzyma skówkę założoną, a oto wnętrze sekcji, końcówka spływaka i stalówka. Można ją łatwo wyciągnąć, naciskając z tej strony umiejętnie, żeby nie pognieść stalówki. I oto sekcja łącznie ze stalówką. Bardzo ona mi przypomina tak zwany kolektor po prawej strony, to z modelu Parker 51. Ta sama idea jakby wąskich komór, które gromadzą atrament, co pozwala i zapobiega zmianom przy zmianach ciśnienia, aby atrament wylewał się ze skówki. Tu widać, jak w modelu Lamy 2000 zamocowana jest stalówka. To jest stalówka złota oczywiście. W tym wypadku jest to rozmiar F. Tak patrząc tutaj właśnie pod światło widać ten przekrój tych komór. Z tyłu tutaj znajduje się gumowy pierścień uszczelniający wnętrze korpusu z tłoczkiem. No i teraz składamy to wszystko z powrotem. Należy oczywiście włożyć w odpowiednim kierunku, gdyż tylko w jedną stronę można tą stalówkę ze spływakiem złożyć. Następnie zakładamy w właściwe otwory blaszkę przytrzymującą skówkę. No i możemy
zakręcać. Oczywiście można tłoczek także i z tyłu wykręcić, ale ja tego nie będę robił, gdyż pióro jest zupełnie nowe, jeszcze nieużywane. Szkoda mi po prostu je otwierać. Jeszcze zbliżenie pokazuje przejrzystość tego okienka podglądu. I teraz wróćmy jeszcze na chwilę do korpusu. Korpus, tak jak mówiłem, jest to tłoczek na końcu zamontowany i on jest tak spasowany, że praktycznie dopiero po odkręceniu widać, że to nie jest jednolita całość. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Praktycznie taki włosek tutaj widać tylko na tym korpusie, który symbolizuje miejsce, w którym korpus, przepraszam, połączony jest z pokrętłem tłoczka. Stalówka schowana praktycznie całkowicie, no i tutaj otwór odpowietrzający służący do nabierania atramentu. Teraz sprawdźmy z ciekawości, ile to ten korpus atramentu nabierze. To nie atrament właściwie do testów, ja tutaj zabarwioną wodę używam. Trzeba wypuścić powietrze, zaciągnąć atrament, w tym wypadku wodę, no i mamy tutaj troszkę ponad mililitr. A więc zupełnie przyzwoita ilość atramentu. Po nabraniu właściwego atramentu już tutaj próbka pisma. To F-ka, jak mówię, dość cienko, taką kreskę właśnie lubię i myślę, że to będę zadowolony z tej grubości. Tutaj lekko naciskając, a potem mocniej, troszkę więcej atramentu stalówka podaje, ale nie ma tutaj ani flexa, ani semiflexa, nic takiego. Możemy oczywiście pisać także odwróconą stalówką, 180 stopni, bardzo cieniutka wtedy linia i atrament tak dość symbolicznie podawany, ale daje się w ten sposób pisać, co oznacza, że stalówka jest perfekcyjnie zeszlifowana ze wszystkich stron, nawet z tej, która właściwie nie służy nikomu do pisania. Zamknięte pióro ma 14 cm, natomiast pióro bez skówki założonej niecałe 12,5 cm. Wagowo to 23 gramy, tu pióro z atramentem, a więc również niewiele. Wielkościowo jest ono ciut dłuższe niż Duofold Centennial. Po lewej mamy Pilot Pereira i Pelikan 140. Po zdjęciu skówek widzimy już, że to jest sam korpus jest mniejszy od Duofolda, no ale oczywiście w dalszym ciągu większy znacznie niż pozostałe obydwa pióra. Jest to bardzo ciekawy model, skówka na zatrzask, ale praktycznie nie słychać tego zatrzaskiwania. Taki drobniutki klik, a tutaj skówka jest, klips jest tak zamocowany, że można go odsunąć naciskając z góry i oczywiście podważając z dołu. Perfekcja matowej czerni tu jest rewelacyjna, bardzo przyjemne w dotyku jest to pióro, taki cygarowaty kształt i jeszcze na koniec wymiar 13 mm to grubość korpusu w najszerszym miejscu, a więc w sam raz jak dla mojej dłoni. W podsumowaniu mogę powiedzieć, że długo zastanawiałem się nad zakupieniem tego pióra, a kiedy się w końcu zdecydowałem, nie jestem zupełnie rozczarowany. Mogę ją polecić. Dziękuję za uwagę.